Siema, witam Was. Dzisiaj ujeżdżam 1500W moje ustrojstwo na MTB-ku 26 cali. Jadę sobie nad Zalew Szczeciński, zobaczyć tam dużo ludzi. Jeszcze biwakuję, chociaż mamy już końcówkę wakacji. Zobaczymy, czy są jakieś namioty, kampery. Zobaczymy, jak wygląda wybrzeże. Przelecimy tą betonką taką, zobaczymy, jakie plaże są. Tak w ogóle, taka wiecie, luźna jazda, bez patrzenia na zużycie energii. Sponsorem dzisiejszego odcinka jest firma eSoulBike.com, dzięki której zelektryfikowałem sobie oto ten właśnie rowerek. Jest tutaj silnik 1,5 kW z baterią 16Ah, 48V. Jeżeli chcecie nabić taki zestawik, silnik, bateria, cały osprzęt do elektryfikacji, to jest teraz ku temu zajebista okazja, która kończy się lada moment, słuchajcie. Kod rabatowy, który dostałem od firmy, zmniejsza Wasz koszyk o 50 € tylko do końca sierpnia, także zostało dosłownie parę dni. Potem będzie to już tylko 30 €, także 20 € można zaoszczędzić, to jest prawie stówka, słuchajcie. Mało tego, na stronie jest bardzo fajny konfigurator, w którym możecie sobie skonfigurować zestaw, który chcecie zamówić, i ten silnik w odpowiedniej konfiguracji z baterią, nie pamiętam jaką, kosztuje w tej chwili poniżej 600 €. Cały zestaw wraz z moim kodem rabatowym oczywiście, który zmniejsza Wasz koszyk rabatowy o 50 €. Pamiętajcie, tylko do końca sierpnia. Potem będzie już 30 €, jak już powtarzałem. Jest kilka fajnych zestawów objętych tą promocją. Wszystko oczywiście znajdziecie w opisie filmu. Linki, kody. Zapraszam serdecznie i spieszcie się, bo promocje nie trwają wiecznie. Dobra, polecimy tu. Ale piątkę, na piątce dzisiaj będziemy szaleć na maksa. Te słupki to można się nieźle wyjechać. Moment i 45. Ustawiłem sobie odcinkę na 40 na godzinę. Ta prędkość jest wystarczająca i nogi nie spierdają. Chodźcie, polecimy najpierw do Podgrodzia. Zobaczymy, czy tam są jakieś pipole. Ale pogoda jest zajebista dzisiaj. Rano lało, a teraz miało padać do 12. Mamy godzinę 11:20. Od godziny już nie pada, tylko tak cholerna wilgoć. Jest 19 stopni, ale jest spoko. Do jazdy idealna. Jadę w krótkich gadkach i krótkiej koszulce. Możecie zobaczyć taką plamę na monitorze tutaj białą. Jest to po prostu nic innego jak wilgoć, para, która się zebrała pod szybką wyświetlacza. No niestety egzemplarz, który ja mam, LCD 8H, nie jest wodoszczelny. Nie jest ten wyświetlacz dołączony do zestawu, to jest po prostu w zestawie był LCD 3, a ja sobie założyłem swój wyświetlacz LCD 8. No i dzisiaj rower stał pod chmurką, bo byłem na chlaniu u kumpla i zostawiłem rower pod dachem, ale w takiej podwiatką. W nocy napalał deszcz, no i wilgoci trochę zapało, ale to chwila jazdy, jakieś pół godzinki to odparuje. Zobaczcie, jest taka plamka na środku, a była prawie na całości, także spoko luz. Także zwracajcie na to uwagę, jak chcecie kupić. Dopytujcie, czy LCD na przykład 3, głównie LCD 3 są wodoodporne, bo one mają, nawet to widać to po tym, jak są śrubki z tyłu, którym skręcona jest obudowa, są po prostu zalakowane, nie? Tych śrubek nie widać. Dzisiaj jest niedziela, zobaczymy, czy są tam ludzie, czy ich nie ma. No, pogoda taka jest jaka jest, no ale ludzie nie w takie pogody jeżdżą, słuchajcie. No, taki Świr Marcin na przykład, nie? Ależ ten rower miło za***ala. Niebywałą radość sprawia jazda tym rowerem, naprawdę. Jak ktoś się zastanawia, czy 1,5 kW se walić w koło w rower, to naprawdę warto. Taką frajdę z jazdy człowiek, kurde, ma, że szkoda gadać. No dobra, zobaczymy, czy są pipole jakieś. Na razie pusto. O, tam jakaś fura stoi. Wow, ale jest duszno, ja pierdolę. Mamy piaseczek, ale co tam? 1,5 kW daje radę w piachu. Tu są opony oczywiście. Patrzcie, zakaz wchodzenia do wody, a to wszystko przez te śnięte ryby, który jakiś kurwa cymbał zatruł wody, dlatego ludzi nie ma. Niezła fala musiała być, bo tam kurde, no jak widzieliście, jak jechałem, brzegi są porozp***ne. Tak to bywa. Dobra, lećmy do Miroszewa, zobaczymy jak to tam będzie wyglądać. A widzicie, teraz na zgaszonym tą plamę dobrze widać, już jest taka coraz mniejsza.
Niestety no wilgoć, jeżeli rower stoi na zewnątrz, wilgoć tymi szparami tam wejdzie. Nie szkodzi to, bo to już mi się nieraz zdarzyło. Potem sobie właśnie wymieniłem na LCD3. Jak mówiłem, śrubki zalakowane, widać wtedy, że jest rower znaczy wyświetlacz jest odporny na wodę. No i był odporny, bo w deszczach, nie deszczach stał, jest spoko. Także to była moja świadoma decyzja, bo ten rower w domyśle nie był na jeżdżenie w deszczu. Do jeżdżenia w deszczu mam inne rowery. A polecimy tędy, zobaczymy co tam się będzie działo. Patrzcie, jak on się zbiera. Moment, czekajcie, tam jest droga. Marcel, gdzie ty jedziesz? Moment. I 3 dyszki jest. I się zajebiście zapierdala. Wow. O nie, tamtędy nie jadę, co mokry. Zawracam. Jasna cholera, gleba mokra i całe buty mam już mokre. A shit. Kurde, jak te opony wyją na tej kostce. Lecimy teraz, kurde, do Miroszewa. Tutaj taka przecinka do Miroszewa jest, ale ja tam pierdzielę. Kiedyś nią jechałem. Chaszcze i to wszystko mokre, teraz to nie ma sensu, zaraz cały jebany. Patrzcie, słoneczko napierdziela właśnie i zobaczcie, plamka już jest taka mini, także zaraz będzie spoko, wszystko wyschnie. Dałem sobie na 4, bo na 5 to za mocno zapierdala. Dobra, polecimy tutaj skrótem. O, tu se polecimy. Elegancko. Wiecie co? Już to powtarzałem, ale powtórzę raz jeszcze. Tutaj nie ma sensu zmieniać przerzutek w tym rowerze, przy takim powerze, bo no jadę na najwyższej przerzutce, czyli najciężej się, powiem tak łapatologicznie, pedałuję, czyli mam małe koło zębate z tyłu, a największe z przodu. I zobaczcie, jedno naciśnięcie i on zapierdziela nawet po takich nierównościach, więc nie ma sensu jakakolwiek zmiana przerzutki. Po co? Kurde, te opony co kupiłem, zastanawiałem się, żeby kupić opony z większym klockiem, żeby wiecie, po takich nierównościach właśnie zapierdzielać, a kupiłem o mniejszym klocku, żeby był uniwersalny, czyli jazda w terenie i po utwardzonym, jakiś asfalt, kocka właśnie. No i to był dobry wybór. To był bardzo dobry wybór, bo się trzyma i tu, i tu. Na asfalcie niskie opory toczenia, no i zajebiście się trzyma w terenie. Wiecie, nie mogę się już doczekać zimy, kurde. Ja jestem chory, nie? Ja wiem. Nie mogę się doczekać, bo generalnie powiem wam tak, moje van-life'owe życie w busie jest lepsze w zimie. Bardziej to lubię w zimie, nie wiem czemu. Znaczy jego aspekty, na przykład nocowanie, nie? Bo to jest takie, wiecie, wchodzicie przytulnie ciepło w busie, a na zewnątrz pizga złem. I dojechaliśmy do drogi do Miroszewa. Wow. No i w zimę też, chociaż ja nie lubię jeździć na dłuższe trasy, ale w zimę się fajnie po śniegu, po lasach jeździ. Zwłaszcza tam moim drugim rowerem 750, tą przekładniową. Kurde, zapierdziela się zajebiście. Ty mała znów zarosłaś. Zobaczcie, wszystko zarosło. O, są jakieś namioty. Tam też. No, trochę ludzi jest, kurde. Ty mała znów zarosłaś, mała znów zarosłaś. Chodź, kurwa. No, tu wolno przylecimy. No i patrzcie. Tu jest takie pole, gdzie można się rozwalić namiotem. Tutaj mamy zalew. To już widzieliście na moich filmach. Fajna pogoda, nie? Tam ptaki się, kurde, wygrzewają na kamykach. Fali nie ma. Tam jakiś stateczek płynie. A my lecimy dalej. Polecimy sobie wzdłuż wału, zobaczymy. Tutaj jest do ściągania łódek w dół. No, tu sobie można przyjechać, zrzucić łódeczkę i popływać. Kurde, muszę sobie kupić. Albo sobie ponton kupię, albo sobie kupię łódkę wędkarską, taką małą. Wolałbym ponton, kurde, bo jest bardziej, że tak powiem, do złożenia, nie? Kurde, mam trochę krzywą tarczę i czasami lubi popisknąć. Ale to nic. Dobra, zobaczymy sobie następną plażę. Tą betonkę znacie, nie? Tutaj nieraz jeździłem. A tym fulem jedzie się zajebiście tutaj. Dziurki są wybierane gładko. Choć to tylko stary MTB-ek, a którym, jak widzicie, zapala się zajebiście. Zapierdziela się jak w tunelu jakimś, nie? A Marcin, zaraz jak się wyjedziesz, to będzie. A kurde. A, jakbym batem dostał. A nie chcę po środku lecieć, bo po środku są takie kępy traw, że kurde można się wyjebać. O, ale jak batem dostaję to trzcinami. Ja cię pierniczę, tu znaleźć plażę to będzie jakaś masakra, tak to zarosło. I co, polecę tędy chyba, o. Oh shit. Dobra, lecimy środkiem. Jeb, wryj. Ten kask jest zarąbisty teraz, bo sobie blendę ściągam i kurde, jest zajebiście.
Łańcuch mi skacze. Jezu, jak się gorąco zrobiło. Ale ty marudzisz, Marcin, ja pierdzielę. No i dobrze, i będę. Słuchajcie, ja nie wiem, czy do plaży znajdę w ogóle. Na razie żadnego dojścia nie widzę. Oh shit. No, wreszcie można pozapalać. Plażę to będzie widać wydeptane przez ludzi. Dobra, znalazłem jakiś wjazd. Słuchajcie, ale piskasz mi tutaj. Ale się kurde wjechałem w pokrzywę. Takie baty stoją czasami pokrzywy, tak akurat mokra leżała, się wfandoliłem prosto w nią. Jak to wygląda? No śniętych ryb nie ma. Kąpać się da. Nie jest źle. Nie jest źle, kurde. No ale jakieś tam plażyczki są, ale bytności ludzi tak za bardzo nie widać, no poza tymi tutaj nadpolonymi drzewcami. Kurde, muszę tu w końcu nóżkę jakąś założyć i ściągnąć te kable, takie widzicie, to srebrna taśma, bo tam jest ten element pomiarowy, który już tutaj ściągnąłem, bo przełożyłem do innego roweru, był zainstalowany, no i to zostało, muszę zrobić, żeby ładnie wyglądało. No nie mam czasu, no co chwilę jakieś nowe projekty wpadają i nie mogę przerobić do końca to, co chcę. Zobaczcie, jak zarąbiście te brzozy wyglądają, nie? Na tle tej zieleni dookoła. Lecim. Ale blendę sobie opuszczę, bo zaraz wpadnę w jakiś gąszcz i będzie. Ale mnie to noga swędzi od tych pokrzyw, ja pierdzielę. Dolecimy do Barnołęki i dam sobie luz i wracam. Pojadę jeszcze starą trasą wąskotorówki do Riet, tam jest droga taka. Polecimy, zobaczymy, czy coś się zmieniło na granicy. Tam też można fajnie zapierdzielać, prosta, fajna droga. Trochę wytłukło mi jajca na tej betonce. Jadę tu w lewo, tam dalej już nic nie ma. No nie ma bytności ludzi, ludzie stosują się do zakazów. Trawy niewydeptane, dojścia pozarastane i dupa jest, kurde. Jadę taką przecinką do drogi asfaltowej, trochę przypierdzielę na asfalcie. I mówię, pojedziemy tym nasypem jeszcze w kierunku Riet. I tyle. A znowu mnie napierdzielają w nogi. No i dotarliśmy do asfaltu. Teraz moja dupa trochę odpocznie. Także ta plama uparcie nie chce zejść. Robi się coraz mniejsza, ale trochę je to zajmuje. Pierdykniem sobie samaganko na tempomacie trochę wolniej. No tak, gdzieś tyle. No, jest cruise i niech se sam jedzie. No ja sobie odpocznę. Zarąbista jest ta funkcja tempomatu. Ale zobaczcie, chłop się męczy i po co? Po co się tak męczyć, kurde. Patrzcie, ustawiłem teraz na tempomacie i sobie jedzie sam. 39 na godzinę. 780 W zużycia, 800. No, coś koło tego. I sobie ciśnie. Muszę kiedyś zrobić taką kurde jazdę na tempomacie właśnie z taką mniej więcej prędkością. Na ile by to starczyło? Sam jestem ciekaw. No jadąc od Nowego Warpna, tu trzeba skręcić teraz. Dosłownie za krzyżówką, wyjeżdżając z Nowego Warpna, lada moment jest. O, widzicie? Riet, szlak, 3 km. I taka asfaltóweczka jest, była wąskotorówka tędy jeździła. O ile dobrze pamiętam. Wyłączamy tempomat i lecimy. Teraz popierdzielam na samej manecie. O, ale przyjemnie wiaterek wieje, kurde. No jak widzicie, plamka zniknęła, wysuszyło się całkowicie, także no, spoko luz. Minęło ile? 45 minut, no i wszystko przeschło. Ale zajebiście się jedzie, kurde. To już taki klimat jesienny, nie? O, już jesteśmy przy granicy. Spuszczę mu. Niech se wyhamuje. To jeszcze nie, jeszcze kawałek. Do Ukerminde jest 19 km stąd. Też będę musiał pojechać któregoś razu. Już tam byłem raz na rowerze, fajnie było. Granica państwa. No to proszę, jaki piękny słupek, chyba polerowali go w nocy. Nasz też ładny. Co tutaj mamy? Randole, nie wiem. Ale w każdym bądź razie jestem teraz w Niemczech. I proszę bardzo, tutaj mam takie kierunkowskazy. Do Riet jest 1,5 km tą dróżką. Nieraz tędy już jeździłem. Scheibestrecke 400 metrów. Ścieżka rowerowa chyba, zdaje się, tak? Dobrze mówię? Nie wiem, nie znam się po niemieckiemu. Karszno
3,9 to w tą stronę na Szczecin 52. Wracam do Polski. No się zastanawiam. Teraz jestem w Niemczech. A teraz jestem też w Niemczech czy w Polsce? W Niemczech? W Polsce. Ale ty głupi jesteś, Marcin. To jest pas. To jest ziemia niczyja, słuchajcie, tutaj. Stoję na ziemi niczyjej. Zobaczcie. Pyk. Pyk. O, patrzcie jak wysechł ten strumyczek. Coś tam płynie, ale niewiele. I tak to wygląda. Tak samo. Nic tu się nie zmieniło. Ciekawe co to wygięło tak. Dobra, spinkalamy. Wracam do domu. No, słuchajcie, 22 km przejechałem w ciągu 50 minut. Jak widzicie, już tutaj ładnie wszystko się wyczyściło. Nie ma plamki, wszystko wyschło, jest super. Także dobra, śmigam. Wracam powoli i będę kończył ten odcinek. Nagrałem go tak specjalnie dla Was, żeby Wam właśnie powiedzieć o tej kończącej się promocji, takiej dużej promocji, bo promocje cały czas będą trwały. Wszystkie znajdziecie oczywiście aktualne na mojej stronie marcinmarcin.pl. Tam jest specjalny odnośnik rabaty, sklep i tam będę zamieszczał wszelkie aktualne kody rabatowe, promocje i te sprawy, jakie będę dostawał od firm. Także zaglądajcie tam, jeżeli ktoś będzie szukał zestawu, bo warto. Na stronie mojej także znajdziecie wszelkie instrukcje, jakie udało mi się do tej pory zebrać do wyświetlaczy LCD. No zresztą zerknijcie, zobaczcie. A ja lecę już na chatę, bo jestem już głodny. Otwarło się moje okienko żywieniowe, jest 12:20. No i dzisiaj oczekuję gości o godzinie 15, także spieszę do domu, by posilić się jakąś strawą i czekać na gości. A z Wami dzisiaj już się żegnam. Trzymajcie się, do następnego. Cześć!